I witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie w Skandynawii, w Norwegii. A jednak przez różne perturbacje jesteśmy z powrotem i kontynuujemy fasadę. Turwil nie jest w stanie tego samemu zrobić, bo doszło mu więcej obowiązków w jego pracy normalnej. Także w tym tygodniu wystukamy sobie tutaj fasadę. Zawsze byłoby łatwiej, jak byłyby dwie osoby, jeden stoi na pile, docina, donosi, a drugi tylko montuje. No ale co poradzę, nic nie poradzę, jestem samemu. Dziękuję za lajki, za komentarze, za całe wspieranie tego kanału. I bierzemy się po prostu do pracy. A, jeszcze taka ciekawa informacja od rana, którą przeczytałem. Dania podnosi wiek emerytalny do 70 lat. Wiecie, co to znaczy? Podążając za statystykami, pytałem o to sztuczną inteligencję. W zdrowiu człowiek żyje średnio 69, niespełna 70 lat. W zdrowiu. A średnie życie 79 w Danii. Ja mam teraz 33 lata. Jestem na rynku pracy 15 lat. Jeżeli miałbym pracować kolejne prawie 40 lat, no to po prostu zajebisty układ. I potem być wrakiem człowieka na sam koniec i w ogóle nie cieszyć się życiem. A inna sprawa, że politycy w Danii przychodzą na emeryturę w wieku 60 lat. Także to jest jeden z głównych czynników, dla którego Filipiny, Azja są interesującym kierunkiem, bo można tam zrobić sobie coś samemu i wyrwać się z tego chorego po prostu systemu, w którym chcą nas wydrenować do zera i odebrać wszelką radość po prostu z życia. Ale to był taki trend. Bierzemy się za pracę, ale nie chciałbym tej pracy wykonywać przez kolejne 35 lat. Ojeja. No a skoro już podnoszą ten wiek emerytalny do 80, no to wydaje mi się, że niewiele czasu to zajmie. Niewiele lat. Jak banki nagle wprowadzą fantastyczne możliwości. Kredyt na dom na 40 lat. I sobie w wieku 20 lat podpiszesz umowę, która uwiąże cię i będzie cię trzymała w jednym miejscu przez kolejne 40 lat. Bo skoro i tak byś pracował do 70, to co to za różnica dla ciebie? No tak dobrze jest w Danii. Tak dobrze niby. No i co? No i właśnie to. Dobra, bierzemy się do pracy. Koniec prywaty. Pierwsze, czym musimy się zająć, to obrobić okno, żeby było tak jak tutaj obrobione. I wtedy można układać tą ścianę i tą ścianę i zobaczymy, jak to będzie szło. Najgorzej z oknami, bo to wszystko trzeba samemu dorabiać, a też narzędzia są ograniczone. Nie mam piły nie mam piły stołowej, na której mógłbym sobie ustawić dystans i uciąć to idealnie i szybko, tylko muszę wszystko na dystansie, na pile cyrkulacyjnej ustawiać. Także z tym schodzi trochę więcej czasu niż mogłoby, no ale co zrobić. I niby ten sam kraj, a całkowicie inaczej się pracuje. Na pewno są materiały w sklepie takie jak były w mieście we Fredrikstad, no ale tutaj może nie są tak popularne, bo też jak jeździć samochodem, to raczej nie ma domów malowanych na biało, tak jak w mieście, z idealną, nieskazitelną białą fasadą, tylko wszystko jest w takim stylu górskim. I tak jak pokazywałem wam w którymś filmie wcześniej, jak tutaj Turwil sam położył tą fasadę, jak ona się porozchodziła, tak samo z tym drewnem są dwie możliwości. Albo drewno po prostu jest takiej jakości, jest tak niedokładnie cięte na pile, albo druga możliwość jest taka, że to drewno nie wyschło idealnie, bo są strasznie pogięte te deski, straszne banany. Trochę można je ponaciągać, ale jak naciągniesz za bardzo deskę, no to zerwie wkręty, bo tutaj fasada, tak jak zrobił Turwil na wkrętach fasadę,
to tutaj też kupił wkręty i jest robiona w krętach, chociaż z reguły robi się fasadę na gwoździach, bo to też w mieście potem ładniej zamalować i nie widać tego, jak łepek gwoździa jest idealnie z pistoletu strzelony, ale chcę mieć na wkrętach, będzie miał na wkrętach. I są takie szczeliny, nierównomierne szczeliny, no ale taki styl po prostu tutaj jest w tych górach. W międzyczasie skończyłem ten narożnik. No i teraz już lecę sobie z tą ścianą. Tutaj jeszcze będzie podbitka. Także to nie musi iść do całej góry. Tutaj jest tak samo pod dachem dylatacja. To, czego nie robią na Filipinach. Ta kieszeń powietrzna, żeby czy zimno, czy ciepło od dachu miało jeszcze możliwość, jakby było to na Filipinach. To nagrzewałby się panel. Pod panelami są łaty, kontrłaty. Tutaj hula sobie powietrze, ale jeszcze pod docelowym sufitem, dachem, tutaj jest cold loft. Jak to będzie po polsku? Zimny strych. To i tak jest to jeszcze oddzielone na tej łacie, na kontrłacie 5 cm, żeby jeszcze tutaj to powietrze mogło sobie i za fasadą, i tam po prostu dodawało dodatkowej izolacji, pełniło dodatkową rolę izolatora. No ale tak jak mówię, no całkowicie inny materiał. Nigdy takiej fasady w Norwegii z takiego drewna, powiedziałbym, że wątpliwej jakości nie robiłem. To do czego byłem przyzwyczajony, było zawsze, jak ustawiłeś pierwszą linię od lasera, to cała ściana wychodziła idealnie. A tutaj co deska, to coś trzeba ją delikatnie tu puknąć, tam puknąć, nagiąć. No ale inny standard, całkowicie inny standard. Myślę, że dzisiaj uda się skończyć tą ścianę. Zobaczymy, czy wystarczy wkrętów na to, bo wkrętów też musi Turwil dokupić. I Turwil też będzie zmieniał dach. Ten dach, który jest teraz, zrobił w zeszłym roku, nie jest dachem docelowym, bo widać, że ta połać dachu jest niżej. Trzeba ją podnieść do góry, żeby zrobić jeden ładny spad równy na dachu. Brakuje rynien. Jeszcze jest tu sporo pracy do wykonania różnej. No ale to nie wiem, kiedy będzie to robił, bo tutaj Turwil pracuje przy tym domu już jakiś czas w wolnej chwili. A w ogóle to był pierwszy dom, który kupił sobie Asbjorn dawno, dawno temu. Jak był młody, był dużo mniejszy. I tak został w rodzinie. Drewna też raczej nie wystarczy, z tego co widzę, na całą tą fasadę. Także też będzie trzeba dokupić. Nie ma szans, żeby to wystarczyło. Trzeba zamówić parapety. Tyle, ile się da, tyle zrobię w tym tygodniu. Bo na razie cały czas czekamy. Dzisiaj jest poniedziałek, jak to nagrywam. W piątek była informacja, że pomogą Asbjornowi w Urzędzie Emigracji, że przyspieszą ten proces, już jest wszystko ok. Teraz Filipińczycy na Filipinach muszą dzisiaj załatwić pewne sprawy papierowe, nie wiem, nie znam się na tym dokładnie. I jeżeli uda im się to wszystko załatwić dzisiaj, to będą kupowali bilety lotnicze na 16. I po 16 jak przylecą tutaj, muszą iść na policję, zarejestrować się, muszą iść do urzędu podatkowego, do skatu i będzie można zacząć pracę docelową u Asbjorna z tymi dachami, a klienci czekają, no ale muszą czekać, bo takie są po prostu okoliczności. Wiele razy podkreślam, takie życie po prostu, nie zawsze jest wszystko tak, jakbyśmy chcieli. Sami tego doświadczyliście w swoim życiu, doświadczyliście tego oglądając moje vlogi z Filipin. No i tutaj znowu potwierdza się ta reguła, nie da się w życiu wszystkiego zaplanować, bo są po prostu różne okoliczności. No nic, wracam do pracy.
No i moi mili, zrobiłem tyle, ile mogłem na dzisiaj. Skończyły się wkręty. A dzisiaj generalnie w Norwegii jest dzień wolny, czerwony w kalendarzu, ale no widzicie jak jest, ja sobie do pracy przyszedłem, chociaż nie musiałem. Także jutro od rana rozmawiałem tutaj z Turwilem, podjechał Turwil, jutro od rana muszę pojechać kupić wkręty, zobaczyć parapety, ewentualnie wziąć parapety w sklepie i będzie można to kontynuować. Rozmawiałem już o drewnie, drewna jest niewystarczająca ilość, Turwil musi zamówić więcej i jutro będzie można to kontynuować, jak tylko kupię wkręty. Dokończymy tą ścianę i zaczniemy się bawić z tą ścianą. No a ta ściana jest dużo wyższa, także tutaj będzie trochę więcej zabawy z drabinami. Dzisiaj była taka praca komfortowa, ale i tak powiedziałbym, że samemu to idzie to jak krew z nosa dosłownie. Jak budowaliśmy nowe domy, to budowaliśmy dom na takiej wyspie na Harfol. Kiedyś był film z tego domu, z drona. Tam był parter i pierwsze piętro. Tylko tam była fasada nabijana poziomo. Także z lasera strzelić sobie poziomy, strzelić sobie sznurem, odbić, ułożyć sobie pierwszą deskę idealnie w poziomie, na którą można nakładać kolejne warstwy. Jak wspominałem, tam materiał po prostu był lepszej jakości, bardziej wymiarowy, trzymający wymiar. Była pewność, że wyjdzie to dobrze po prostu. To we dwie osoby na tego typu fasadzie wtedy z rusztowania cały taki dom zrobiliśmy w jeden dzień. Obłożyliśmy fasadą, wiadomo, bez listw, detali i tak dalej, no ale główna fasada była w jeden dzień. A tutaj w jeden dzień zrobiłem tyle, co widać. No ale najwięcej zabawy to jest przy oknach. To jest przy oknach. Przy oknach schodzi najwięcej czasu, tym bardziej, tak jak wspominałem, korzystam z narzędzi tak, jakie mam. Jakby były odpowiednie narzędzia do takiej pracy, byłoby to po prostu szybciej do zrobienia. No ale na dzisiaj koniec. Nie ma czym robić. Jadę do domu. Jadę montować kolejne vlogi. Może jeszcze coś dogram. No i wracam z pracy. A tu Ming ze zdobyczą. Zapała jakąś mysz. Ale często właśnie wraca tam z mostu z myszami. Chyba tutaj w okolicy u siebie to już wszystkie wybiły myszy razem z Liamem. I jesteśmy pod domem. Ernestin w pracy, ale skuter stoi, bo dzisiaj z Krystyną pracuje, pojechały razem do pracy na popołudniową zmianę. No i gdzie zgubiłaś swoją mysz? Co? Gdzie swoją mysz zgubiłaś? Ostatnio przychodzi do nas spać, 2 noce u nas spała. Przychodzi wieczorem i krzyczy pod drzwiami, chce wejść, kładzie się na swoim ulubionym fotelu widocznie i śpi sobie u nas. No piękna jesteś, no. Piękna jesteś, kotka. Rozpoczynamy kolejny dzień. Byłem od rana po wkręty, także możemy kontynuować. Kupiłem też parapety, także może się dzisiaj skończy całą tą ścianę. Chociaż tak jak wspominam, ona jest wysoka, na niej zejdzie trochę więcej niż na takiej prostej, krótkiej ścianie bez drabiny. Rozstawiamy sprzęt, rozstawiamy piłę, wyciągamy narzędzia i bierzemy się za pracę. Znowu cały dzień pada, teraz już kropi, jak akurat kończę. Udało się dokończyć tą ścianę. Dzisiaj rano, jak byłem w sklepie, zawoziłem Ernestin do pracy, bo padało i za chwilę będę jechał ją odebrać, dosłownie jak skończę tą nagrywkę. Pomontowałem parapety, 2 okna są na gotowo, są obrobione. Zgodnie z przewidywaniami na tej ścianie schodzi po prostu więcej, bo z długiej drabiny. Te ściany są krótkie, ale myślę, że jutro już ściana z drzwiami wejściowymi też będzie
też będzie skończona i zaczniesz wtedy robić tą ścianę. Zobaczymy, na ile wystarczy nam materiału, bo materiał był zamówiony wcześniej tylko do narożnika, mówił Turwil, zamówił materiał, ale widzę, że jest trochę więcej. Mam trochę kawałków odpadów, które będą pasowały pod oknem, może nawet nad oknem niektóre z tego co widzę. Także może jutro się większą część tej ściany albo całą się obłoży. Nie wiem kiedy przyjedzie materiał, bo Turwil zamówił, ale tego nie mam pojęcia kiedy przyjedzie. No tak bardziej nowoczesny styl wykończenia, tak jak mówiłem. Parapety są zamontowane, ale jeszcze nie przytwierdzone na stałe. Muszę kupić gwoździki z gumką i pyk, 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 zamontować je. A teraz, tak jak mówiłem, jedziemy po Ernestim. I mamy, moi kochani, dzień do przodu. Wczoraj nic nie nagrywałem. Udało się trochę popracować. No, materiału na tyle oszczędnie używałem, że było zamówione tylko do tego narożnika. A jeszcze trochę zostało. Także większą część tej ściany dzisiaj uda się zrobić, myślę. A potem, jeżeli jeszcze będzie odpowiednia godzina, to zajmiemy się detalami tutaj. Tak jak widzicie, tam nad oknem jeszcze trzeba ostatnią deskę dociąć. Nad tym oknem tak samo. Cały dół trzeba obciąć na równo. Na tej ścianie, na tamtej za rogiem i w narożniku. Tu będzie trzeba przynieść poziomy laserem z tamtej gotowej ściany. No i trzeba to wszystko ładnie wyrównać. Z reguły się tak robi, że jak jest możliwość, to się wypuszcza fasadę niżej, a potem się ścina. Jest po prostu łatwiej i linia końcowa wychodzi lepiej. Tu na tej ścianie nie będę miał takiej możliwości, nie będę miał podejścia, żeby ściąć to już po zamontowaniu całej fasady, więc tam na 15 stopni ścinam wszystko i tam już ustawiam sobie ręcznie. Znowu mamy piękny dzień. Przeliczyłem, to nie wystarczy raczej na całą ścianę, chociaż może jakimś cudem. Nie sprawdzałem, czy któryś z tych skrawków, które tam są, wyda mi gdzieś na końcówkę, bo zabraknie naprawdę niewiele. Jak liczyłem, chyba potrzebuję 18 desek, a tutaj 18 desek nie ma. No ale są zamówione, dzisiaj jest czwartek, zaczynamy ten dzień. I tyle udało się zrobić z materiału, który miałem ponad program, prawie całą ścianę. Także z fasadą na ten moment koniec. Pozostaje jeszcze, tak jak wspominałem, obciąć wszystko na dole i zamontować jeden parapet, bo drugi już zamontowałem. Zamontować parapet na tym oknie, potem wszystko ściąć. I tyle na ten moment jestem w stanie tutaj zrobić. Ale teraz jest godzina 12. W związku z tym jadę na przerwę do domu coś zjeść. Jeszcze potem się trochę uporządkuję to, co tutaj zostało, to drewno z piły już posprzątałem, te ścinki, wszystko tam na stertę będzie spalone. Ale jeżeli dzisiaj nie przyjedzie klednik, to jutro albo wolne, albo trzeba znaleźć coś innego. A Zbiorn wspominał, że te drzwi chciałby zamontować w takim innym budynku, bo są lepsze niż te, które są tam na miejscu. Także może jutro to. No zobaczymy, co będzie jutro, co przyniesie jutro. Ale nie ma co tak daleko wybiegać w przyszłość. Znowu mamy piękną pogodę w tym tygodniu. Ernestin dzisiaj pracuje na poranną zmianę razem z Krystyną, ale nie jechały razem, bo Ernestin jechała sobie skuterkiem. Jak jest ładna pogoda, to jej się bardzo podoba i fajnie jeździ skuterem. Jedziemy. Okna mamy pokończone, obrobione. Parapety zaklinowane, bo jeszcze się kleją. A teraz zacząłem ścinać dół, jak widzicie na tej ścianie. Tak jak mówię, narzędzia są jakie są. Jest kopiła najazdowa, ustawiona na 15 stopni.
trzeba zmierzyć różnicę między tą krawędzią a ostrzem, przykręcić jakąś listwę prowadzącą i wtedy można na równo ściąć wszystko. Ale to za chwilę Wam pokażę. No i tak to leci. Tak się wyrównuje fasadę. Trzeba dokręcić kawałek listwy i przejść na ścianę frontową. No i kończymy na ten moment. Na ten moment kończymy. Docięte. Tutaj front też wyrównany. No i zrobione tyle, ile się dało. Ale czas leci w pracy. Już za chwilę będzie miesiąc, jak jesteśmy w Norwegii. Chwila, moment i to zleci. A tym bardziej jak pracuję samemu, to zawsze ze słuchawką w uchu słucham sobie czegoś jak na YouTubie. I teraz cała ta chryja z polską reprezentacją. W tym momencie, w dniu nagrywania tego, no to już jest po dymisji probierza. Także pełna pożywka dla wszystkich portali związanych ze sportem. No i można sobie tego słuchać i leci taki podcast, nie wiem, godzinę, półtorej. Chwila, moment i dzień pracy skończony. Tutaj też już mamy wszystko na gotowo. Dorobiłem ostatnią listwę, bo to jest różnica na ścianie. Także tak to wygląda, proszę Państwa, jak jest skończone. Jedziemy do domu. I zobaczymy, co dalej przyniesie dzień. Wczoraj byliśmy oglądać jeden skuter z Krystyną, bo Krystyna chce koniecznie sobie kupić skuter, żeby razem z Renesem jeździć do pracy skuterami w lato, a nie samochodem. No ale ten skuter, przy którym byliśmy, tutaj niedaleko w okolicy, Peugeot Kisby, no ponad 2 lata stał nieodpalany. Jak rozmawiała z tym gościem, no to napisał, że jeździła nim kobieta. Jak się wychodzi z założenia, że skuterem jeździła kobieta, to spodziewasz się... No standardowo kobiety są po prostu mniejsze od mężczyzn. A jak tam podjechaliśmy na miejsce, to się okazało, że ta kobieta, nie wiem, mogła mieć lat 20 kilka, poniżej 30 chyba. No to była większa niż Asbjorn. Tylna opona cała wytarta. No ma to znaczenie dla takiego silnika, jak w skuterku jest. No tak jakby cały czas na naszym skuterze jeździły 2 osoby w sumie, ja i Ernestin albo nie wiem kto.
prostu chodzi o wagę. I odradzałem ten skuter wczoraj, ale zobaczymy, jaką decyzję podejmie Krystyna. Znowu jest pięknie, cieplutko. Zobaczymy, co przyniesie dzień dalej. Jedziemy do domu.